Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Komisja Europejska pracuje nad zakazem dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej. Na przyjaciela z rakietami atomowymi Rosja boi się Chin. Dawna fabryka Volkswagena w Kałudze przedłużyła przestój na czas nieokreślony. Naddniestrze prosi o pomoc Rosję. Szykuje się kolejna prowokacja Kremla. Ceny regulowane coraz bliżej. Dzień dobry kochani, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski, który dzisiaj jest troszeczkę pod formą, ale będziemy go wspierać. Wysyłajcie życzenia zdrówka i dajcie znać, kto jadł na śniadanie jajecznicę, a kto nie jadł, bo dzisiaj mamy Ja jajka jadłem, sadzone. o cenach regulowanych dzisiaj będzie na koniec, więc zostańcie do końca. Zanim przejdziemy do materiałów, pierwszy człon naszego hasła kubkowego dzisiaj to zielony i później Paweł wymyśli co dalej, a teraz nie przedłużając, od razu przechodzimy do mięska. Jak tam pasek Pawela? Dobre informacje dla Rosjan, jeżeli chodzi o waluty. Dzisiaj przemówienie Putina, które ma być wyświetlane, no właśnie, takie science fiction, na fasadach domów, na fasadach szkół, na ulicach, tak jak chyba kiedyś za Związku Sowieckiego były te takie głośniki, nie? No to oni poszli dalej, teraz będzie przemówienie i chyba też będą głośniki i on będzie przemawiał. A to chyba było w filmie takim Blade Runner, że takie wiesz, budynki. Blade Runner, tak, że takie budynki, które i nad Moskwą będzie taki wirtualny Putin mówił, coś tamten? Fajnie. Nie, raczej na Głubince, wiesz, tam będą jakieś rzutniki i tam, wiesz, próbować telewizję, albo telewizor postawią. Rzutniki na Głubince wyglądają równie ekstremalnie jak Blade Runner, więc... No tak, zobaczymy, ale wiesz co, obwód moskiewski tylko, więc tak nie zaszaleli. I to też ciekawe, czemu tylko obwód moskiewski, no ale sobie tak wymyślili. A więc dobre informacje, waluty spadają, ropa Zord, Power Rangers też spada, giełda troszeczkę rośnie, natomiast na gazie mamy korektę i to taką już chyba 3-dniową, czyli po osiągnięciu tych minimów, tak, mieliśmy oczywiście tutaj taką oczywistą korektę, natomiast zobaczymy, jak mocne to będzie wybicie i czy nie będzie próby zejścia ponownie i takiego już wtedy głębszego poniżej 20, bo to takie byłoby typowe zachowanie, no ale to też zależy od tego, jak będzie wyglądało otoczenie Rosji, bo wszystkie te informacje negatywne w stosunku do gazu to już mamy, pogoda dobra dla spadków, no zobaczymy, jakie też informacje będą płynąć z Chin, bo chyba się trochę poprawia, chociaż jeszcze tego w danych nie widać, tych, które będziemy w niedzielę publikować. To ja jeszcze sobie coś przypomniałem, jeszcze jedna mała uwaga. Słuchajcie, wysyłający zgłoszenia na konkurs, przeczytajcie regulamin, podajcie wszystkie dane, bo jest tych zgłoszeń bardzo dużo za każdym razem, a niestety trzeba to później weryfikować i sprawdzać. Zwróćcie na to uwagę, przygotujcie sobie szybciej, później tylko dopiszcie maila i niech leci. Tutaj Rewan pisze, no Rewan, słuchaj, są szanse, że twoja wątroba będzie się właśnie, nie wiem, chyba smucić, bo te jeden z przodu jest szansa, tak bym oceniał, nawet 60% według mnie, do 40%. Wszystko też zależy od nowych informacji z Afryki, z Australii, to chyba na osobny jakiś materiał trzeba by. A my przejdziemy, słuchajcie, do krótkich informacji, ich dosyć dużo dzisiaj mamy. Zaczynamy od Kiwi Banku. Tutaj mówiliśmy o tych roszczeniach wierzycieli dotyczących tych depozytów. No i ja, tak jak mówiłem, one są większe, bo tam mówiłeś chyba 4 czy 5 miliardów rubli. Tak. 35 miliardów rubli, a więc wyszło... Skąd ta różnica? Bo nie tylko są to portfele, są to zablokowane w trakcie przelewów jakieś, no pieniądze, które wierzyciele zgłosili. Tak, były w obiegu, tak, różnego rodzaju i to też i to są te, które nie są gwarantowane bankowo,
bo te, które są gwarantowane bankowo, są jeszcze większe, tak? No i tu już będziemy wchodzić w setki, natomiast ponieważ one są gwarantowe, no to prasa o nich troszeczkę tak milczy, no bo nie będzie problemu z ich odzyskaniem, natomiast z odzyskaniem tych pieniędzy może być problem. Co prawda, według ksiąg Kiwi wszystko wskazuje, że oni pokrycie mogą mieć z innego majątku, czyli wiesz, no ale to by wymagało ogłoszenia bankructwa, jakiejś upadłości. Dziwna sprawa, wiesz. A nie jest to tak, że media wypuszczają tak, żeby przyzwyczaić? Słuchajcie, 4 miliardy. Okej, 35. O, 350. Ojej! No z bankowymi to tak będzie, z bankowymi Okej. tak może być. Chyba 350 nie, ale troszeczkę mniej. Mhm. Może tak, no wiesz, jest to jednak upadek banku, no bo teraz mamy tak, cofnięcie licencji, zamrożenie tych, no a teraz mamy wierzycieli, skoro mamy wierzycieli, no to spółka będzie musiała coś spieniężyć, bo oni w aktywach mają, no ale wiesz, tu trzeba będzie być może ogłosić jakąś restrukturyzację czy upadłość, nie wiadomo kto jest nowym właścicielem, bo ten hongkoński fundusz chyba chce się z tego wycofać i mówi, że transakcja nie. No, robi się bardzo taka tam nieczytelna sytuacja. Mhm. Ale będziemy to śledzić, zobaczymy. Jak co... nieczytelna, no to wiadomo, że ci, którzy Że te Rosja, pieniążki mieli, to mają słabą sytuację, bo przede Nie wszystkim. wszyscy, wiesz, no to są też wierzyciele, że wiesz, Kiwi było za coś tam winne, nie? I oni teraz się zgłaszają, bo wszyscy się nagle boją, że wiesz, że dla nich nie starczy. No bo tak może być, no bo to jest jak na weselu gra w krzesła, nie? Ktoś tak, tam. to pierwszy się zgłosi, Tak. tak, z tych wierzycieli, najpierw skarbówka, tam służby te publiczne, a potem wierzyciele i kto pierwszy, ten lepszy. Tutaj nie ma znaczenia, tak, kto to jest. Tak, a my wracamy do tematu. Oficjele z różnych krajów Europy wypowiadają się na temat wysyłania wojsk na Ukrainę. Tym razem premier Estonii. On uważa, że wysłanie wojsk. Przepraszam, pani. Premierka. Premier Estonii, pani. No dobrze, pani. Uważa, że wysłanie wojsk na Ukrainę można uznać za działania obronne. No i tu na miejscu Estonii, no w sumie. Z ich punktu widzenia tak. Z ich punktu widzenia to tak, jak najbardziej. Natomiast mamy tutaj dosyć teraz odległy kraj, czyli Nową Zelandię. Minister spraw zagranicznych Winston Peters ogłosił wprowadzenie nowego pakietu antyrosyjskich sankcji. Kraj ten przystąpił do sankcji G7, wprowadził pułap cenowy na ropę i nałożył dodatkowo sankcje na 45 osób i 16 dodatkowych firm. Tak. No i tu wracamy do premier Estonii. To jest to samo. Tu jest to samo, czyli idę dalej. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła oficjalne dokumenty, które prawnie zapisują zwiększenie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 o 64,6 miliarda euro, z czego 50 miliardów euro zostanie przeznaczone na wsparcie Ukrainy. Czyli to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, teraz jest to zatwierdzone. Tak. Pentagon odnalazł 4 miliardy dolarów i ma zamiar przeznaczyć niewykorzystane fundusze na dostarczenie pomocy wojskowej na Ukrainie. To jest niesamowite, nie? Idą tak po pokojach i mówią, o 4 miliardy tu leży sobie. Tu nie zaglądaliśmy wcześniej. Tu nie zaglądaliśmy. Ten pokój miał zgubione klucze. Nie, no normalne. Tak. Mają duży budżet, wiesz, tam można różne przeksięgowania robić, wiesz. Tak, dokładnie. Belgia przeznaczy 200 milionów euro na pilny zakup pocisków kalibru 155 mm dla Ukrainy poza Unią Europejską w celu wsparcia czeskiej inicjatywy wspólnych zakupów, poinformował premier Królestwa Aleksandra de Croo. Tak się wymawia? Chyba tak. Natomiast Holandia zamówiła 9 jednostek artylerii samobieżnej czeskiej w celu przekazania ich Ukrainie, tak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Rosja w ciągu kilku tygodni rozpocznie wymianę aktywów obywateli rosyjskich zablokowanych na Zachodzie, powiedział wicepremier finansów Federacji Rosyjskiej Moisew. W jaki sposób oni chcą to wymieniać? Na ruble dodrukowane. Tak. No to fajnie, tak, to dobry ten. Ale to Bez- chodzi o tych oligarchów? Bo to Tak. nie tych zwykłych ludzi, nie? Nie, zwykłych, znaczy tych biedniejszych. Na początku miało być tak, że tylko dla tych biedniejszych milionerów, nie? No, Czyli jak ale tam miałeś do jakiejś kwoty, ale oni teraz to cały czas zwiększają i w sumie wyjdzie, że dla wszystkich. to będzie dosyć duży wydatek budżetowy. Będziesz tam musiał to udowodnić. Zobaczymy. Okej. To nie będzie budżetowy wydatek prawdopodobnie. To z czego to będzie szło? Będzie uchwała Dumy. Tutaj będzie jak gdyby bank centralny wymieniał. Aha, no fajnie. To nie będzie jak gdyby wliczać, to będzie pozabudżetowy wydatek. Mhm. No dobra. No ale To ogólnie. jest siła wyższa, coś tam. Okej, ale ogólnie jest to wpompowanie rubla w gospodarkę. Do kieszeni, niekoniecznie w gospodarkę, nie? No bo Okej. wiesz, jeżeli. No tutaj może nie mieć aż takiego silnego wpływu, no bo to były jakieś oszczędności, tak? Mhm. Najczęściej oni trzymali jakieś oszczędności, jakieś majątki na tym zachodzie. Jeżeli ktoś udowodni, że zostało mu to właśnie skonfiskowane, zamrożone, no to w tym momencie jest taka wymiana, bank centralny mówi, przejmuje, jest to własnością Rosji, już nie tego człowieka prywatnego, a tu w zamian masz, niekoniecznie to będzie też 1:1. Okej, ale ktoś odpowiednio sprytny może przeznaczyć jakieś środki na stworzenie dokumentów, które gdzieś No tam. to zawsze, wiesz, tak. oszust, tak, no wiesz. Ja- To nie jest też tak, że wiesz, Ja przyjdziesz, jestem powiesz, przerażony, ja zaczynam myśleć jak Rosjanie. miałem cztery tam domy w Londynie, Tak. coś tam. Musisz to wszystko też udowodnić, nie? Mhm. Najłatwiej i na początku będą oddawane te pieniądze, które zostały zamrożone w Euroclearze Mhm. i na tych rachunkach C, tak? Czyli no po prostu masz wyciąg z banku, przynosisz, tak, i tam odpowiedni wniosek, tak, zdjęcie, coś tam, łapówka, no i idzie, nie? Okej. Wiadomo. Okej, dobra. Mamy jeszcze informacje, słuchajcie, z Polski albo dotyczących Polski. Ukraina domaga się od Polski odszkodowania za zboże rozrzucone przez protestujących rolników. Tam było chyba 160 ton, nie? Tak, nie jakoś dużo, tak, to są jakieś drobne pieniądze. Tutaj też my jakiś czas temu mówiliśmy o tych produktach rolnych sprowadzonych z Rosji, bo tu też pytaliście się. No ja odpowiadałem, tak, Unia Europejska sprowadza żywność z Rosji, tak? A więc w drugą stronę jest gorzej, ponieważ Rosja zastosowała pewne sankcje, tak, na niektóre produkty i niektórych produktów teoretycznie do Rosji bezpośrednio nie można sprowadzać, ale były na przykład sprowadzane z Unii Europejskiej przez Białoruś, tudzież przez Turcję i tak dalej. Ale to wynikało nie z tego, że Unia Europejska wprowadziła jakieś sankcje, tylko że to Rosja wprowadziła akurat tutaj pewne sankcje, a więc to tak. Mhm. Przy czym to nie są duże ilości, natomiast Polska teraz chce, tak jak wiecie, wprowadzić sankcje na ukraińskie zboże i spożywkę, czyli żebyśmy nie sprowadzali. I co można jak gdyby zrozumieć, natomiast zapomina się i nie wspomina się o rosyjskich produktach, które teoretycznie mogą być wysyłane i są wysyłane, tak? Tylko że w małej ilości, bo Polska nie jest głównym też kierunkiem eksportowym dla Rosji. Dla Rosji głównym kierunkiem eksportowym są Chiny. Jeżeli chodzi o żywność, tam połowę, a często ponad połowę eksportu idzie, a z europejskich krajów to na pierwszym miejscu jest Turcja, pamiętajcie, tak? Tu też, jeżeli chodzi o takie rzeczy na przykład jak miedź, to Turcja jest na pierwszym miejscu, a nie jakiś Kirgistan, tak? No bo to tam, że tam jakieś Kirgistan, owszem, jest szary eksport, ale to jest znowuż nie ta skala. No i przechodzimy do pierwszego tematu, czyli zakaz dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej, nad którym pracuje Komisja Europejska. Tak, słuchajcie, no tutaj coraz bardziej chyba się zbliża. Komisja Europejska działa na rzecz całkowitego odejścia od dostaw rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy i od tego się pewnie zacznie.
Mamy wypowiedź McPhee, przedstawiciela Komisji Europejskiej. Według niego łączny wolumen dostaw gazu z Rosji przez terytorium Ukrainy do Europy wynosi 15 miliardów. No myli się trochę mniej, ale bo jeżeli mówię o Ukrainie, bo Sudża robi 42 miliony, można sobie codziennie są jak gdyby odczyty, 42,6 też robi 40, więc jeżeli się pomnoży przez 365 dni, to nie wychodzi 15 miliardów, ale dobrze, niech będzie, że do 15. No i teraz mniej więcej taką ilość, taki wolumen Komisja zamierza zrekompensować poprzez wspólne zakupy przez kraje wspólnoty za pośrednictwem Europejskiej Platformy Energetycznej. Coś takiego jakiś czas powstało i jest to zarządzane przez Komisję Europejską. Tutaj mieliśmy 27 lutego na platformie Komisji Europejskiej przetarg na dostawy gazu na najbliższe lata. No i tutaj mamy to zapotrzebowanie, które jest szacowane, to jest 34 miliardy, a więc znowu już tak, to nie jest dokładnie jak ten pan mówi. I tyle mniej więcej komisja chce pomóc w zakupach. Tutaj podaż międzynarodowych dostawców w tym momencie wynosi 97 miliardów metrów sześciennych, czyli potrzebujemy zakupić 34, a możliwości są na 97, tak? Czyli oferenci, którzy się z grubsza zgłosili, tak, do przetargu, zaoferowali łącznie jakby od wszystkich powiedzieć, dobra, bierzemy od wszystkich na 97. Czyli chcą kupić, tak. A więc mówiłem, że mamy nadpodaż taką gazu i to taką znaczną i realną. To nie jest tak, że może coś tam i tak dalej wybudujemy. Nie, to jest po prostu odpowiedź na przetarg i firmy się konkretne zgłosiły i oferują taką ilość. W związku z tym Unia Europejska planuje całkowicie zrezygnować z paliw kopalnych z Rosji i tutaj mówimy o roku, tak jest zapisane, przypomnijmy, 2027, ale być może się to przyspieszy, bo w tym momencie mamy takie kraje jak Polska, Rumunia, Bułgaria, Finlandia, Holandia, Dania, które zrezygnowały całkowicie z rosyjskiego gazu. I jeżeli by się udało odciąć tutaj przede wszystkim Austrię, bo Austria bierze w tym momencie 8, dlatego ja nie wiem skąd mu się tam wzięło te 15, ale już zostawmy, bierze 8 miliardów, z czego z tego rosyjskiego gazu, z czego robi 7 miliardów, a resztę bierze Słowacja, trochę idzie na Węgry i do Włoch. Nie? I jeszcze Austria odsprzedaje tam Niemcom trochę tego rosyjskiego gazu. Tak niecały, tak 900 milionów. A więc no jeżeli by się to udało i Austria przede wszystkim by dostała gaz, a wszystko wskazuje, że jest na to szansa przez interkonektory właśnie przez Niemcy, no i zobaczymy, bo tutaj mamy i zarówno z Holandii możliwość, jeżeli chodzi o gazoporty, jak i z Niemiec, bo mamy ten nowy, który przybył, a tam, który się Orlenowi nie wywiązał, ten FSRU, jak i z Norwegii. A więc możliwości są. W tym momencie zostanie tak naprawdę jedyna nitka dostarczanego rosyjskiego gazu to przez Turkish Stream na Węgry. Tak? Turcji na Węgry i do Serbii. Tak? To jest ten kierunek i gaz LNG, ale tu mówiliśmy, że też, no jeżeli by został ten gaz LNG, to jest szansa, że Hiszpania, Francja, tam Belgia i Holandia by się może nawet wycofały z tego. Okay. Bo zostały z tym, no i zostają Węgry, a tam Węgrami by się nikt nie przejmował, nie? Otoczyć płotem i tyle. Przechodzimy dalej, słuchajcie. Rosja uważa Chiny za przyjaciela, natomiast troszeczkę się boi. Pomimo zbliżenia z Chinami, Moskwa w dalszym ciągu postrzega je jako potencjalnego rywala i przygotowuje się na ewentualną agresję.
w tym użycie taktycznej broni nuklearnej w celu zapobieżenia eskalacji konfliktu. Świadczą o tym tajne dokumenty sił zbrojnych Ukrainy, które wypłynęły w ostatnich dniach. Dokumenty przypadkiem całkowicie. Jak zawsze. Jak zawsze. Dokumenty opisujące zasady użycia taktycznej broni jądrowej i scenariusze jej użycia podczas ćwiczeń wojskowych pochodzą z lat 2008 do 2014. Niemniej jednak opisywane przez nich podejście jest zgodne z obecną doktryną wojskową Rosji. Tak przynajmniej twierdzą eksperci. Kryteria użycia broni taktycznej nuklearnej okazały się znacznie łagodniejsze niż twierdziły władze rosyjskie, gdyż sądząc po materiałach, są one gotowe do użycia w konwencjonalnych działaniach bojowych, a nie tylko jako środek odwetowy. Jeden ze scenariuszy ćwiczeń wojskowych opisuje hipotetyczny atak Chin na Rosję. Ta ostatnia nazywa się Federacją Północną, bo muszą być kryptonimy, żeby nie było tak, wiecie, że Rosja, Chiny, tylko tu mamy Federację Północną i może uderzyć taktycznie bronią nuklearną, aby uniemożliwić, tu nazwali Chiny Południe, wysłanie drugiej fali jednostek wojskowych w ramach wybuchu agresji. Dokument mówi, naczelny wódz otrzymał rozkaz użycia broni nuklearnej w przypadku, gdyby wróg rozmieścił jednostki drugiego rzutu, a południe zagroziło kontynuowaniem ofensywy w kierunku głównego ataku. Zanim wojska rosyjskie wkroczyły na Ukrainę, Putin i prezydent Xi ogłosili utworzenie partnerstwa bez granic między obydwoma krajami. W ciągu 2 lat wojny Rosja i Chiny zbliżyły się politycznie, gospodarczo, a znaczna część jednostek z Dalekiego Wschodu została przerzucona na front ukraiński. Mimo to Rosja w dalszym ciągu wzmacnia obronę na swojej granicy z Chinami, w tym za pomocą rakiet zdolnych do przenoszenia broni nuklearnej, powiedział William Alberg, dyrektor do spraw strategii, technologii i kontroli zbrojeń w Międzynarodowym Instytucie Studiów Strategicznych. Zauważa również, że zasięg wielu z tych rakiet pozwoli im jedynie uderzyć w Chiny. Więc nie można powiedzieć, że one są przygotowane na kogoś innego poza Chinami. No i taki oto wyciek drobny, żeby tam ten klinik wbijać. No co, psychoza, wszystkich się boją, nie? Wyłączony mikrofon masz. Tak, mamy też tutaj niemieckie teksty, bo też wyciekły atak na Niemcy. Znaczy tak Niemcy twierdzą, bo akurat Ukraina tego nie opublikowała, ale Niemcy opublikowały, tak? I tutaj uderzenie właśnie na Niemcy, w ogóle na Europę. No i możemy się zastanawiać, tak, jakie cele tutaj polityczne i dyplomatyczne kto chce osiągnąć. Niemcy straszą oczywiście wojną, tak. No i mamy taki rozdźwięk, tak, bo zobacz, mamy takiego złego policjanta, teraz Francja, który chce wysyłać wojska, i Niemcy, które mówią nie, ale to trzeba. Nie, tak tego Macrona tak trzyma na tej. Stój, to mój kolega, nie. Nie, no tak, nie szalej. Nie szalej. Ale wiesz, to też wynika, Francja trochę dalej, Niemcy bliżej, tak. Nie? I to też tak jest wiarygodne, ale trochę jest taka, wydaje się, że zabawa. Trochę teatr. Trochę teatr, tak. Jak tak wyłączyć emocje i spojrzeć, co się dzieje, to taki trochę teatrzyk. Tak, no ale wiesz, no ten teatrzyk jak gdyby też jest po stronie rosyjskiej. Zobaczymy tutaj, jak to dalej będzie się rozwijać. W piątek też będziemy mówić z Maćkiem Korowajem na ten temat, a więc zapraszamy, a my sobie przejdziemy do... Temat ogólnie, mimo że nagraliście go wczoraj, to z każdym dniem coraz bardziej aktualny. Tak. Więc tak, on tak to też jest ciekawe, nabiera, tak, nie? Tak, nabiera. Wiesz, że to... tak, słuchajcie, w piątek materiał, który był nagrany w wtorek albo środę, ale z każdym dniem jest coraz bardziej aktualny i myślę, że trafili w punkt. Tak, nabiera moc, że tak powiem. Mamy też informacje, słuchajcie, z Kaługi. Nie wiem, czy kojarzycie, Kaługa dosyć ważny ośrodek przemysłowy, przede wszystkim jeżeli chodzi o firmy motoryzacyjne. Ja może przypomnę, to tam cieli tymi szlifierkami ten sprzęt.
No i właśnie, dawna fabryka samochodów Volkswagena w Kałudze zostanie bezczynna po 29 lutego. Tak poinformowała główna organizacja związkowa Volkswagen Group Rus. I tutaj mamy dalej informację, że warunki przystoju nie są podane w komunikacie związkowym. Produkcja w zakładzie została zawieszona, słuchajcie, w marcu 2022 roku. Wszyscy pracownicy musieli przybyć do zakładu 1 marca, będą musieli przybyć do zakładu 1 marca 2024, aby zapoznać się z kolejnym okresem przestoju i formą jego organizacji. Tutaj mamy oświadczenie grupy. A przypomnijmy, że Volkswagen podjął decyzję o wstrzymaniu produkcji w Rosji po rozpoczęciu działań wojennych. W maju 2023 roku producent sprzedał swoje udziały w rosyjskiej spółce zależnej Volkswagen Group Rus firmie Art Finance za 125 milionów euro. A więc i tak dobra cena, bo mogło być 1 euro, Tak. więc nie jest źle. Ale oni sprzedawali jako jedni z pierwszych, tak? A więc to jeszcze wtedy dało się sprzedać. W styczniu 2024 roku szef Ministerstwa Przemysłu Handlu Denis Manturow ogłosił wznowienie produkcji samochodów w byłej fabryce Volkswagena. No i się nie udało. Ja tylko przypomnę, bo o ile dobrze pamiętam, to była tam wycięto większość sprzętu, Tam zwolniono miały być montowane chińskie. 1/3 załogi zwolniono, pozostała była w tym takim trybie, przychodzisz do fabryki i patrzysz jak trawa rośnie, no chyba że zima, to patrzysz jak śnieg pada. Nie, no przychodzisz tak jak dzisiaj, odbierasz pismo i idziesz znowuż na postojowe. Tak, dokładnie. I miało być to przekonwertowane na jakąś taką prostą montażownię fabryk samochodów chińskich i hale magazynowe. No i na razie to stoi. Widocznie umowa jest za trudna. Skomplikowane, pomimo tego, że to są w miarę Ja wiem, co nowoczesne się hale. wydarzyło. Co się wydarzyło, bo Chińczycy wysyłali te pierwsze partie z nawigacją po chińsku, pamiętasz? I później Tak. trzeba było akcję serwisową. Ja się założę, że oni wysłali umowę też po chińsku. Okay. I ci Rosjanie patrzą, no ale co my tu mamy podpisać? I ktoś to teraz Nie, tłumaczy. no wygląda to trochę zabawnie, tak. W sumie proste montownie miały być, nawet to w tym momencie nie udaje się dopiąć z Chińczykami, więc słabo. Tak. No bardzo dobrze. To lecimy dalej, teraz ja. Już wam mówię, Naddniestrze prosi o pomoc Rosję i pytanie, czy szykuje się kolejna prowokacja Kremla. Władze Naddniestrza zwróciły się do Rosji o interwencję z powodu nacisków ze strony Mołdawii. Przypominam, Naddniestrze to jest ten taki cienki pasek, który należy do Mołdawii, ale siedzą tam rosyjskie władze, Rosjanie mieszkają, 220 000 ludzi pochodzenia rosyjskiego tam mieszka. Odpowiednią deklarację przyjęto na Kongresie Deputowanych wszystkich szczebli, która odbyła się w regionie po raz pierwszy od 18 lat. Czyli słuchajcie, zwołano kongres po raz pierwszy od 18 lat i postanowiono zwrócić się do Federacji do Federacji Rosyjskiej i Dumy Państwowej Rosyjskiej z prośbą o wdrożenie środków ochrony Naddniestrza w obliczu rosnącej presji ze strony Mołdawii. Czyli taki dosyć poważny dokument. Posłowie proszą o wzięcie pod uwagę faktu, że na terytorium nieuznanej Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawii mieszka ponad 220 000 obywateli Federacji Rosyjskiej. I ja nie wiem, czy wy tu widzicie schemat, który jest powtarzany. Biją naszych 220 000 Rosjan, pomóżcie. Ponadto Kongres zaapelował do ONZ, Parlamentu Europejskiego, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE, z wezwaniem do zapobiegania dalszej eskalacji stosunków między Mołdawią a Naddniestrzem, a także do promowania wznowienia pełnego dialogu pomiędzy stronami. Inicjatorem apelu był prezydent Naddniestrza, Wadim Krasnoselski. Stwierdził, że wobec Naddniestrza prowadzona jest polityka ludobójstwa. Taki zwrot użył, polityka ludobójstwa, w której przejawami są duszenie gospodarcze, fizyczne wyniszczenie części narodu
odmowa ochrony prawnej i próba wszczepienia języka na siłę. W styczniu oskarżył także Mołdawię o militaryzację, gdyż zwiększa ona swój budżet wojskowy, zaczyna uczestniczyć we wspólnych ćwiczeniach z NATO i otrzymuje pomoc wojskową od państw europejskich. Stosunki między Tyraspolem a Kiszyniowem, Tyraspol właśnie jest w Naddniestrzu, pogorszyły się od początku roku po decyzji władz Mołdawii o nałożeniu ceł na towary przewożone przez terytorium Republiki do Naddniestrza. Z drugiej strony Ukraina zamknęła swój odcinek granicy z Naddniestrzem w 2022 roku i obecnie towary do Naddniestrza mogą wjeżdżać jedynie z terytorium Mołdawii. Przed zjazdem pojawiła się informacja, że posłowie będą zwracać się do Rosji z prośbą o przyjęcie Naddniestrowia do swojego składu, jednak Rada Najwyższa temu zaprzeczyła. Media podały, że prezydent Rosji Władimir Putin może złożyć oświadczenie podczas wystąpienia swojego, które będzie miało dzisiaj. No i tu nie wiem, czy widzicie, ale przed inwazją na Ukrainę mówiono o ludobójstwie rosyjskojęzycznej ludności w Donbasie i konieczności ochrony rodaków za granicą. Tu mamy dokładnie ten sam schemat. Chciałbyś, Paweł, coś dodać? Wiesz co, no myślę, że nie przypadkiem tak to ogłoszenie, no bo będzie to pewnie dzisiaj poruszane, chociaż ja bym się spodziewał dosyć nudnego przemówienia, bo zawsze są nudne, więc tutaj byłbym zaskoczony, jeżeli coś nowego byłoby powiedziane. Natomiast no, będzie taka retoryka, moim zdaniem, wojenna prowadzona. Też będzie dużo socjalnych spraw. My na to często nie zwracamy uwagi, natomiast Rosjanie jak najbardziej zwracają i o tym się głównie mówi, a ta wojna jest gdzieś jednak na drugim planie cały czas, tak. Tu u nas jest odwrotnie, tak, natomiast u nich tu jest. mamy podpowiedź, w Rosji żyło około 173 000 Mołdawian. Rozwiązanie nasuwa się samo. Może trzeba chronić Mołdawian w Rosji. Nie wiem, no tutaj mamy te kraje właśnie, gdzie są mniejszości rosyjskie, Bałtyki, właśnie Mołdawia, no cały czas, dopóki będzie Imperium Rosyjskie, no będą napięcia na tym tle. Dobrze, że w Polsce nie ma za dużo Rosjan, bo też moglibyśmy być kolejnym krajem, tak, tutaj w zainteresowaniu tym rosyjskim. Tak. A teraz sobie przejdziemy, słuchajcie, do ostatniej informacji dotyczącej... Smutnej. No smutnej? Dla Rosjan smutnej. Niekoniecznie. Tak. Nie, jak to wejdzie, to tak będzie. Nie, właśnie nie zgadzam się. Ceny regulowane coraz bliżej, koreanizacja gospodarki postępuje. Tutaj Duma Państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji, która umożliwia oddzielenie cen towarów w Federacji Rosyjskiej od giełdowych i pozagiełdowych wskaźników cen na światowych rynkach towarowych. Został on przygotowany przez senatorów Timczenkę i Sawina. Jeżeli chodzi o służbę antymonopolową, popiera projekt i miał łatwiej. Odpowiada on mapie drogowej służby w rozwoju wymiany towarowej. Dokument wyłącza z koncepcji monopolistycznie wysokich i niskich cen towarów porównanie z cenami na rynkach zagranicznych. W tym momencie FAS nie będzie zobowiązany do uwzględniania ich wskaźników giełdowych i pozagiełdowych. Czyli jeżeli wykryje kartel jajeczny, a jajka na przykład za granicą zdrożeją i ktoś mówi, no ale zobaczcie, za granicą te jajka zdrożała pasza, na przykład do karmienia kurczaków zdrożały pisklęta, które sprowadza, to FAS powie, to nic, ale my tutaj tego nie możemy uwzględnić, bo nie musimy. Do tej pory często firmy powoływały się na wzrost kosztów. Te drogie pisklaki to zgniły zachód jest. Tak, teraz już nie będą mogły się powoływać, znaczy będą się mogły, ale FAS powie, że ale to go zupełnie nie interesuje.
No jaki efekt będzie? No możecie się właśnie domyślać. FAST będzie odpowiadał teraz za kontrolę cen i będzie tym ramieniem rosyjskiego tutaj rządu, który będzie robił wszystko, żeby te ceny nie rosły. A skoro ceny mają nie rosnąć, no to trzeba te ceny regulować. No i wszystko zapowiada taki mniej więcej koncept. Tutaj my mamy jeszcze wypowiedź Tatiany Basowej, szefowej działu badań ekonomicznych w firmie doradczej Kulik & Partners, która mówi, że zmiany nie wykluczą sporów między podmiotami gospodarczymi a agencjami rządowymi, no głównie FAS, ale trudniej będzie udowodnić zasadność wzrostu cen. W regulacji antymonopolowej zniknie pojęcie porównywalnego rynku poza Federacją Rosyjską. FAS rzadko zgadzał się z argumentami firm o istnieniu takich rynków. Teraz firmy nie będą mogły argumentować, że ich ceny przewyższają ceny na takich rynkach i tak dalej. No, Paweł, proszę cię, wytłumacz mi, w którym miejscu ty mówisz, że to jest dobra wiadomość dla Rosjan. No dobra, będzie No jak? taniej. Tak, przez 3 miesiące później wszystko splajtuje. Będzie, nie, powstanie drugi obieg, tak? No wszystko jak gdyby wracamy do takiej koncepcji, o której no znowu wychodzi, że mieliśmy rację, bo ja mówiłem, że te ceny regulowane to w ten kierunek, no i jak na razie to w tym kierunku zmierza, czyli będziemy mieli tak zwane produkty eksportowe i one będą się różnić i produkty krajowe i już przerabialiśmy. Mnie tu urzekł ten zapis, że nie będą mogły się porównywać już do cen na zachodzie, no bo to psuje, Znaczy wiesz, w ogóle w Chinach też to tak. tak, bo to psuje pracę w ogóle tej służby antymonopolowej, nie? Jeżeli coś już jest tak abstrakcyjne, że odbiega od rzeczywistości, to zakazać rzeczywistości. Tutaj to w ten sposób wygląda. No bo to inaczej nie można określić. Więc przyjdzie ci służba, powiesz, że jest za drogo, bo w Federacji No. Rosyjskiej powinno być taniej. Oni mówią, ale na Białorusi jest nawet 2 razy drożej. No Nie nic. interesuje nas to, ma być taniej. Ma być taniej. Tak, na pewno to będzie pomagać w jakości produktów, w BHP, opakowania. Ale wiesz, będzie zwiększać też, zobacz, ten system korupcyjny, no bo wiesz, jednym powiedzą, że jest za drogo, a innym powiedzą, że jest w porządku, tak? No tak. Towary pierwszej właśnie potrzeby będą wtedy tańsze, no bo muszą być tańsze. Sieci handlowe nie będą mogły na nich zarabiać, czyli chleb, mleko, masło, jaja, alkohol, papierosy, czyli te podstawowe. No a inne, no to się FAS nie będzie, paliwo jeszcze pewnie, a innymi się nie będzie interesował. Do czego to doprowadzi? No tak, oglądajcie nasze programy, to będziecie wiedzieć, do czego Tak. to może doprowadzić. Jeżeli ktoś ogląda ten program, a nie subskrybuje, a chciałby dowiedzieć, do czego to doprowadzi, bo my już mniej więcej wiemy i też opowiadaliśmy, ale teraz będą już tego efekty, więc polecam przycisk subskrybuj, aby być na bieżąco, gdyż każdy dzień w Rosji zbliża nas do, nawet nie wiem do czego nas zbliża, do jakiejś abstrakcji, Do końca, tak. Już jest wyświechtana. Tak, no mówiliśmy tak, że to będzie taki związek oligarchiczno-komunistyczno, no nie wiem, tak, dyktatorski, dziwne takie. No do takiej Korei, tak, do takiej Korei można powiedzieć. Tylko, że nie będzie, że tylko jeden człowiek rządzi, ale powiedzmy kilkunastu. Podaję teraz drugi człon, dzięcioł. To taki ptak, który ten. Ale to bardzo, pamiętajcie, żeby dobrze napisać dzięcioł i kolor. Tam był podpowiedź na początku. Tak, i ptak, a więc zgadujcie, o jakiego ptaka nam chodziło w dzisiejszym odcinku. Podaliśmy i nie jest to nie jest to gęś, nie jest to wacuś. Tak. Trzymajcie się, miłego dnia, do usłyszenia w komentarzu. Zobaczymy, czy komentarz będzie ekonomiczny, czy też na temat przemówienia Putina. Dziękujemy. Miłego Cześć. dnia. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Kulawy cięć. Jakie kulawy. No tak piszą.
No tak, to Jest- ktoś nie słyszał na początku. Nie kula Dzięcioł. wycięciu. Nie To kula. tak specjalny błąd chcę wprowadzić. Tak, żeby wykosić konkurencję. Sprytne, sprytne. Trzymajcie. Dziękujemy, trzymajcie się, cześć.